Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj przygotujemy pyszne ciasto bananowe. Na początek musimy zgromadzić składniki i na masę bananową potrzebujemy 5 bananów, tak 900 g ze skórką, 40 g masła, 500 ml mleka, 300 g mleka zagęszczonego słodzonego, 2 łyżeczki cukru waniliowego, 2 budyni śmietankowych bez cukru i 200 ml śmietanki kremówki 30%. Składniki na bitą śmietanę to 600 ml śmietanki kremówki 30%, 80 g cukru pudru i 3 fiksy do śmietany opcjonalnie. A jeszcze do ciasta potrzebujemy 50 g czekolady mlecznej lub deserowej, około 20 dużych lub 22 mniejszych herbatników maślanych. Zaczniemy od przygotowania masy bananowej. Te 5 bananów, te 900 g ze skórką obieramy, kroimy w plasterki. Bierzemy patelnię, stawiamy na gazie, rozgrzewamy ją. W międzyczasie dodajemy 40 g masła. Masło się topi. A my do tego rozgrzanego, roztopionego masła dodajemy nasze pokrojone banany i mieszamy. Dodajemy również 2 łyżeczki cukru waniliowego. I banany na tej patelni, na tym maśle dusimy tak około 10 minut. Pamiętajmy o mieszaniu, żeby banany nie przypaliły się do patelni. Jeszcze takie gorące banany po 10 minutach przerzucamy do miski. Włączamy mikser i miksujemy na gładką masę. Dolewamy 500 ml mleka, dalej miksując, już nie blenderem, ale mikserem. Po dokładnym wymieszaniu bananów z mlekiem zwykłym dodajemy 300 g mleka zagęszczonego słodzonego. Małym strumieniem powoli wszystko dokładnie ze sobą mieszamy. Obecnie dodajemy 2 budynie śmietankowe bez cukru. Również wszystko ze sobą dobrze mieszamy. Jeżeli nie chcemy używać budyni, możemy użyć 80 g skrobi ziemniaczanej lub kukurydzianej, ale wszystko ze sobą musimy bardzo dobrze wymieszać. Teraz szykujemy sobie garnek, stawiamy go na gazie i przelewamy przygotowaną masę do garnka. Będziemy ją gotować do momentu, aż ona zgęstnieje, pojawią się takie bąble, gejzery powietrza. Podczas gotowania oczywiście mieszamy naszą masę. Mamy te bąble, gejzery powietrza. Wobec tego wyłączamy gaz, ściągamy garnek z gazu. Przerzucamy sobie naszą masę do innego naczynia. U nas jest to miska. Przerzucamy, bo miska jest chłodniejsza i po prostu ta masa szybciej wystygnie. Wierzch przykrywamy folią spożywczą
żeby nie zrobił się korzuszek i zostawiamy do całkowitego wystudzenia. Zdejmujemy wtedy folię. Jak Państwo widzą, masa jest zwarta. Przerzucamy ją do miski. Widzą Państwo, że jak kroimy ją, ona zachowuje swój kształt. I mikserem miksujemy na gładką masę. Miksujemy do momentu, kiedy zrobi się taka jedwabista, gładziutka, tak jak Państwo tu widzą. Wtedy przerywamy na chwilę, żeby wziąć sobie drugą miskę, do której dajemy 200 ml śmietanki kremówki 30% i ubijamy na sztywno. Bitą śmietankę przerzucamy do wcześniej przygotowanej masy. Ponownie wszystko ze sobą dokładnie mieszamy. A teraz szykujemy sobie foremkę o wymiarach 24×36 cm, którą wyłożyliśmy papierem do pieczenia i na spód wykładamy nasze herbatniki maślane. Na wierzch herbatników wykładamy przygotowaną przez nas masę. Rozkładamy ją partiami, będzie łatwiej rozprowadzić i wyrównać. I taką foremkę wkładamy na chwilę do lodówki, po to, żeby zająć się bitą śmietaną. Czyli bierzemy sobie miskę, do której wlewamy 600 ml śmietanki kremówki 30%, takiej mocno schłodzonej, bezpośrednio wyjętej z lodówki. Włączamy mikser i zaczynamy ubijać. W momencie, kiedy łopatki miksera zaczną zostawiać ślady, dodajemy 80 g cukru pudru. I dalej ubijając wszystko ze sobą dokładnie mieszamy. Jak Państwo widzą, nasza śmietanka jest już na sztywno ubita. Możemy przełożyć ją wtedy do worka cukierniczego z końcówką gwiazdki i wyciskamy takie rozetki na wierzch, jedna przy drugiej. Musimy w ten sposób zapełnić cały wierzch ciasta. Ciasto prawie gotowe. Musimy jeszcze te 50 g czekolady mlecznej lub deserowej pokroić na drobno. I pokrojoną czekoladą obsypać wierzch naszego ciasta. Po obsypaniu czekoladą ciasta wkładamy je do lodówki, tak na 12 godzin. Ciasto jest rewelacyjne, a ja żegnam się z Państwem, zapraszam na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.